Czekaj. Kurwa, ale stres. Jak to idzie? To ja. I'm looking for To dzisiaj przed nami kolejna przygoda. Zdecydowaliśmy się zobaczyć Granadę. My co prawda z Łukaszem już byliśmy w tym mieście, ale Marta z Wojtkiem jeszcze nie, także na pewno im się spodoba, bo Granada jest przepiękna. Przed nami około 100 km drogi, ale myślę, że pójdzie nam szybko, ponieważ po Andaluzji jeździ się rewelacyjnie. Są super drogi, ostatnimi czasy nie ma dużego ruchu. No i cóż, wsiadajmy i jedźmy. Stoimy teraz przed bramą, która nazywa się Puerta de las Granadas, czyli Brama Granatów, i nazwa wzięła się od tego, że góra bramy zwieńczona jest 3 granatami, takimi owocami, nie bronią. Co ciekawe, kiedy byliśmy w Sewilli, to usłyszeliśmy takie powiedzenie, że kto nie widział Sewilli, ten nie widział cudu. A dzisiaj jesteśmy w Granadzie i przeczytałem ostatnio, że mówi się podobno, kto nie widział Granady, nie widział nic. Więc teraz jestem zainteresowany, czy to jest taka seria powiedzonego w hiszpańskich miastach. Granada wyróżnia się na tle miast Andaluzji, które już widzieliśmy. Przede wszystkim ze względu na to, że położona jest w bardzo wysokich górach i widać stąd szczyt najwyższy kontynentalnej Hiszpanii. A oprócz tego bardzo silnie widać tutaj wpływy kultury arabskiej i widać to tak naprawdę przede wszystkim po architekturze, ponieważ właśnie to miasto przez jeszcze 500 lat temu pozostawało pod wpływem tej kultury. Niestety jesteśmy za wcześnie. Wszystkie zabytki i atrakcje turystyczne w Granadzie otwierają się dopiero w środę, więc zostało nam tylko podziwianie z zewnątrz, co jak widać po tym, co jest w tle, nie jest też takie najgorsze. No niestety my w środę już mamy nadzieję, że będziemy płynąć w stronę Balearów, także pozostała nam przechadzka po mieście dziś.
Schodząc z Miradora San Nicolas, zobaczyliśmy w uliczkę, w której pojawił się dosyć podejrzany napis Has Dulces, czyli mamy słodycze. A jednak nas to nie odstraszyło, postanowiliśmy za nim podążyć. Doszliśmy do tego pięknego klasztoru Elżbietanek chyba, który, jak się okazało, właśnie zajmuje się również sprzedażą słodyczy. Z tym, że jest to klasztor, którego, tak nam się wydaje, siostry nie są w stanie, nie komunikują się z zewnętrznym światem, więc dokonaliśmy dosyć ciekawej transakcji zakupu słodyczy przez obrotowe drzwi. ¿Tienes dulces? Okej. Okej. ¿Magdalenas? ¿Magdalena? ¿Quieres magdalena? Magdalena está suficiente. ¿Magdalena? Sí, sí. Sí. Dígame. No słodka teraz. Dziabaj. A muszę je skryć, czy Nie, ciastko dziabaj. podnieść? Możesz zabrać je po prostu. No słodkie. Już dla samej przygody było warto. Dawaj, jedziesz. Znajdujemy się obecnie przed bodegą, czyli taką trochę jakby tawerną, typową dla Andaluzji, dla tego południowego regionu Hiszpanii. I w takim miejscu możemy sobie spróbować różnego rodzaju win z tego regionu. Głównie są to wina typu sherry, pochodzące z regionu Jerez. I one są podawane znajdują się w takich beczkach drewnianych. A co więcej, takie wina możemy sobie dosyć łatwo zamówić, czy poprosić o przelanie do własnych butelek i zanieść do domu. To trzeba będzie posklejać. Albo wypić w aucie. Nie wiem, czy coś jeszcze. Takie bodegi, czy w bodegach możemy również zjeść świetne tapasy, które są typowe dla tego regionu i w sumie dla całej Hiszpanii. I powiedz jeszcze, Wojtek, że w Andaluzji, że w Grenadzie generalnie praktycznie można się najeść, to co mówiliśmy. Dobra. Na szczale. Mogę mówić dalej? Czy to, Cały czas się kręci. Czy to jest master shot? Tak, to jest master shot. O kurde. Dobra, to jedziemy dalej. A w Granadzie, czy w Granadzie? Dobra, nieważne. W Granadzie w dalszym ciągu popularna jest kultura tapasów i tego, że wychodząc nawet do restauracji czy do baru tylko i wyłącznie, żeby się napić wina czy herbaty, dostajemy również w gratisie takie małe przekąski. Jest to super, ponieważ tak naprawdę w cenie drinku czy w cenie jakiegoś napoju możemy się najeść. A jest to niespotykane we wszystkich regionach, czyli nie jest to popularne we wszystkich regionach Hiszpanii, gdyż na przykład w Maladze tego nie uświadczyliśmy. Tak. Jak chcesz się napić albo nawijać coś, to możesz teraz. Będąc w Andaluzji, nie możecie nie spróbować gazpacho, czyli naszej takiej trochę zupy pomidorowej, natomiast jest ona budowana tutaj na zimno. Czasami, jak na przykład w tym przypadku, jest do niego dokładane również kostki lodu. Jest to świetny sposób na upalne dni, takie jak teraz w Georgii. Smacznie.